what you want. Moi kochani, witam Was na kanale Jachtomaniaka. Przedstawiam Wam Pawła Wernera. Cześć Paweł, witam ponownie. który jest właścicielem marki M-Boats, polskiej marki, która w tym roku na targach Poland Boat Show 2025 w Nadarzynie pod Warszawą zaprezentowała m.in. tą motorówkę M560 Sandek. Jak sama nazwa wskazuje, jest to 5 metrów, 60 cm łódź motorowa. Jakbyś mógł powiedzieć, Paweł, troszkę więcej o tej jednostce. Przede wszystkim, gdzie jest produkowana? W Polsce? Łódka jest produkowana w Polsce, jak wszystkie nasze łódki. Dlaczego Sandek? Dlatego, że ma pokład dziobowy, dużą kabinę w środku. Jest to jedna z szerszych łodzi w tej klasie, zaraz pokażemy pewnie też duo, ale te łódki jak na swój rozmiar, długość mają bardzo szeroki kadłub. Tutaj mamy około 237 bodajże centymetrów, jak dobrze pamiętam. I mamy tutaj, zobacz ile miejsca. Może sobie tutaj spokojnie 3 osoby, 4, 5 siedzieć. Łódka jest certyfikowana co prawda na 5 osób, no ale 5 osób wygodnie będzie sobie mogło tutaj przemieszczać. Tak naprawdę stosunkowo małej łodzi, ale wszystko jest wtedy ok. Głęboki, przestronny kokpit, wysoka burta, duży pokład słoneczny na dziobie i zamykana kabina dla 2 osób dorosłych i 2 dzieci. To cechy charakterystyczne tej 650-kilogramowej motorówki M560 Sandek. Jaki silnik jesteśmy w stanie wyposażyć tą łódkę? Tak naprawdę od 10 koni, często ludzie do wypożyczalni sobie biorą takie łódki z silnikami elektrycznymi, ostatnio klienci odbierali do 140 koni. Zawsze mnie to interesowało, jeżeli chodzi o proces produkcji. Nigdy na kanale jeszcze o tym nie mówiłem, Ale to Ci mogę zaprosić kiedyś i pokazać. bardzo chętnie, bardzo dziękuję, od razu przyjmuję zaproszenie, bo Także umówieni. to jest coś na pewno ciekawego. Powiedz proszę, jak długi jest proces produkcji chociażby takiej 560? Wszystko zależy od tego, jakie są sloty produkcyjne, czyli ile jest tych wszystkich zamówień, no bo jeśli jest ich dużo, to każda łódka musi mieć swoje miejsce w szeregu, czyli swoje miejsce w kolejce. Teraz mniej więcej, jeszcze tak jak przed targami, około 2 miesięcy na taki model trzeba byłoby czekać, 1,5–2 miesiące. Później mam nadzieję, że mniej więcej będziemy trzymali taki czas do 3 miesięcy, ale średnio te 2,5 miesiąca trzeba przyjąć na taki model. Czyli tutaj mamy produkcję tak zwaną just in time, czyli w zależności od zamówienia, ale powiedz, czy zdarzają się takie przypadki, że produkujecie na zapas łodzie, że wiecie, że Stokowe, ten no na przykład ta jest. Każda łódka, która jest tutaj na targach pokazana, jest do kupienia od ręki. Okej, Więc to są łódki już targowe. stokowe, targowe. Mamy na hali jeszcze na przykład Saint-Tropeza 6, 500 Duo, kilka łodzi 5-metrowych. Mamy jakąś tam łódkę 700, która się w Pilot House sprzedała w zasadzie w tym tygodniu. Saint-Tropez 7, no jest tego troszeczkę. To tylko pytanie, czy trafimy też w gusta, bo czasami jest tak, że my na przykład w tamtym roku pokazaliśmy łódkę w kolorze granatowym. W granatowym kolorze nie było po dziś dzień zainteresowania. nie przypadła do gustu. Ale w białym, tak. Więc można sobie albo zamawiać od początku łodzie według swojej własnej konfiguracji, no albo wziąć to, co jest, tak? Czasami możemy po prostu na przykład wymienić tapicerki. Mam klienta, który chce kupić teraz taką duo, przyjeżdżał do mnie 2 razy i mówi, no super, tylko te beżowe tapicerki mi się nie podobają, na filmie u Was była taka z pomarańczowymi tapicerkami Papaya takie. No to robimy te tapicerki, przekładamy i też może sobie zabrać już szybciej. A w jakim mieście macie produkcję? Olsztyn. My jesteśmy z Olsztyna, a produkcja tak naprawdę odbywa się w kilku miejscowościach, dlatego że my mamy w ofercie 60 modeli łodzi, no i gdzieś tam właśnie z tych wszystkich miejscach odbywa się po prostu produkcja. Trójmiasto, Mazury, Warmia, no Okay. tak Ale też naprawdę macie tutaj. idealne tereny od razu testowania tych Waszych Do łodzi. testowania jesteśmy przy obwodnicy, można sobie zajechać, szybko też zabrać. No i rzeczywiście każdą łódkę, podkreślam prawie każdą, ale naprawdę staramy się zabrać na wodę i jak klient ją od nas odbiera po montażu silniku, chcemy sprawdzić, czy to jednak jest wszystko szczelne, czy to wszystko działa, żeby klient miał tą pewność, bo niekiedy jest tak, że ktoś jest 500 km dalej i coś nie styka i ten człowiek ma problem. Chcemy to jak najbardziej ograniczyć do minimum, prawda? Moi kochani, polecam Wam w ogóle YouTube Pawła. Dziękuję bardzo. Nazywa się Motorówki. kanał Motorówki. Po prostu prawda? motorówki. Tam możecie zobaczyć mnóstwo filmów z łodzi, które Paweł właśnie sprzedaje pod marką M-Boat. Ja ostatnio widziałem nawet odcinek, gdzie Państwo kupili łódź bez jej oglądania. Zdarza się tak Dowiozłeś dosyć ją często. pod jezioro, tak? I Tak, dosłownie wtedy klienci po raz pierwszy widzieli tą łódź, więc to pokazuje, jaka jest duża doza zaufania do Twojej marki, że zrobiłeś już świetną robotę na rynku, za co Ci też gratuluję. Dziękuję, to nie było takie łatwe, kilka ładnych lat to zajęło. ale rzeczywiście no tutaj nie mamy żadnych takich większych fuck-upów. Wszystko da się poprawić, naprawić. Nikt nie ucieka, jesteśmy zawsze, więc tutaj co trzeba zrobić, to się robi, tyle. A tej opinii klienta nie da się oszukać. Nie, twarz, Zobaczycie, tak. zobacz, twarz mamy jedną, Mamy prawda? jedną, tak. I tej twarzy nie sprzedamy, nie oddamy, ona musi być. Ja zawsze mówię, że mamy dwie twarze, pierwszą i ostatnią. Pierwszą i ostatnią, no Dokładnie. to czyli tak. Tak, ale opinie w internecie o Tobie, Twojej marce pokazują, że... Ale chodzi o to samo, no, prawda? Chodzi o to samo. Powiedz proszę, wracając do tej Łodzi 560, bo widzę tutaj kątem oka, mamy w niej możliwość
też na upartego przespania się, tak? No nie będę Ci proponował, żebyś tam wchodził na siłę, Nie umiesz, chyba tak? że bardzo chcesz. Natomiast ja kładłem się chyba w takiej ostatnio i powiem Tobie, że jeszcze miałem z 20 cm zapasu od dziobu. Głowa na dziobie, przy zejściówce nogi i około... Jeżeli chodzi o 30 długość, bo na tak, szerokość a ja tutaj mam dwie osoby 180 cm, dwie osoby na upartego jeszcze może z jakimś dzieckiem, na pewno. No to jest taka wartość dodana tej łodzi. Oprócz tego, że macie taką dzienną motorówkę, to jeszcze na upartego, jeżeli spadnie deszcz i musicie się gdzieś schować pod drzewkiem, to możecie się parę godzin przespać. Wiele osób szuka takiego rozwiązania, żeby mieć miejsce do opalania na dziobie, a jednocześnie czasami się przespać albo dzieciaczki wrzucić, coś tam zająć, jakby, nie wiem, coś miały sobie pooglądać, pobawić się, tak, żeby sobie dorośli mogli tutaj siedzieć. No w łodziach open, tak jak tutaj, no nie zrobimy nic z takimi dziećmi, nie wrzucimy aż tyle rzeczy, gratów. Może nie mówię, żeby tutaj brać ją na 2 tygodnie i spać, bo od tego są fotele, a nie takie łodzie, ale na pewno na 2-3 dni da się. To jest ten kompromis, którego klienci szukają. I powiedz proszę, jeżeli ja bym był takim potencjalnym klientem tutaj na targach Poland Boat Show pod Warszawą, przychodzę do Ciebie, to ile musiałbym za taką jednostkę zapłacić? Goła podstawa ze sterociągiem, z tapicerkami, 50 chyba 5 czy 6 tysięcy złotych netto. No to słuchajcie, to jest świetna kasa na rozpoczęcie przygody. To jest bardzo mały próg wejścia. Tak, bardzo mały próg wejścia. To oczywiście do tego trzeba doliczyć koszt Silnik, silnika, jakiś osprzęt, dodatkowego wyposażenia. jakiś ploter, jakby ktoś chciał, prawda, możemy, nie wiem, drugi dodatkowy fotel, inną podłogę, bimini, no raczej tutaj każdy bierze bimini, pandekę portową, to jest taki must, bo te tapicerki wiadomo, raz, dwa się zniszczą, prawda. Dla naszych telewizów koszt silnika, od jakiego progu tutaj trzeba zacząć? No to wiesz, w zależności od tego, jaki to ma być silnik, Załóżmy 100-konny silnik. około 50 tysięcy, tak rzutem na taśmę. No. Silnik elektryczny też tam był u nas testowany ostatnio w tych łodziach, 40-45 tysięcy, taki zestaw, który wytrzyma 5 godzin pływania, jak rozsądnie pływamy. Elektryczny, 16 tysięcy do wypożyczalni ludzie biorą Yamahy na przykład 9.9. To wtedy sobie bez patentu pływają i robią interes na tym. A powiedz, jak wygląda w ostatnich latach i w tym roku struktura sprzedaży, jeżeli chodzi właśnie o zainteresowanie silnikami? Czy wzrasta zainteresowanie tymi silnikami elektrycznymi, czy raczej to jeszcze raczkuje? Wiesz co, na pewno jest zainteresowanie większe, no bo programy dotacyjne i ludzie musieli z nich korzystać, jak chcieli kupić łódkę, więc na pewno tak. Natomiast te silniki spalinowe no górują jeszcze. Ja osobiście na tych ostatnich testach bardzo doceniłem, że jest cisza, jak się pływa na takim elektrycznym silniku. Jest to super. Natomiast co z tej ciszy, jak zaraz i tak jest głośna motorówka, która przepływa, zawsze bateria może Ci się skończyć. W najmniej oczekiwanym momencie. No niby widzisz ten poziom, dasz manetkę troszeczkę mocniej do przodu i ono leci na łeb, na szyję. Silnik spalinowy, zawsze paliwo możesz mieć w bańce i dopłyniesz. Takie jest moje zdanie. To prawda i żeby rzeczywiście mieć taki pozytywny wpływ na środowisko i na otoczenie, to wszyscy wokół musieliby na tych elektrykach pływać, No prawda? tak, no to wiecie ile by teraz akwenów, jezior było pozamykanych? No tak, to prawda. Albo wszyscy, albo nikt. Chociaż spotkałem się ostatnio z taką ciekawostką, dzwonił do mnie klient w tym tygodniu i mówił, że mają strefę ciszy, ale do 10 koni też mogą pływać, więc to jest do sprawdzenia. Okej, ale gdzie ta strefa ciszy? Przy jakimś jeziorku, tak? Właśnie chyba w okolicach Torunia. A powiedz, Wasza firma ile na rynku funkcjonuje już w tej chwili? My jesteśmy od 2017 roku, a to była jednoosobowa działalność gospodarcza, potem w 2021 spółka. Czyli około 8 lat działalności. Paweł, trzymamy kciuki za Dziękujemy. Twoją markę, życzymy powodzenia, bardzo dziękuję za wstęp po tej jednostce, a Was zapraszam na jachtur po M560 Sandek. Kochani, M560 i zaczynamy standardowo od rufy. Tutaj mamy drabinkę, ona jest zabezpieczona, więc jej nie będę w tej chwili rozkładał, ale widać, że jest dosyć długa, dzięki czemu możemy wejść w otchłań oceanów. Tutaj mamy dwie platformy rufowe po lewej i po prawej stronie. Przy tych platformach rufowych mamy dodatkowe, bardzo wygodne siedzonka, które służą do tego, żeby się tutaj na przykład przygotować przed zejściem do morza. Tutaj możemy zostawić swoje buty w tym miejscu i po tej drabince zejść do morza, na przykład śródziemnego. Kochani jachtomaniacy, jak widzicie, mamy tutaj fotel sterowy, który jest obracany 360 stopni. Jest to też bardzo wygodna opcja, która pozwala nam tutaj komunikować się z pozostałymi gośćmi na tej jednostce. Bardzo wygodne rozwiązanie. Tutaj mamy kanapę na 3-4 osoby. Schodki na sandek, na dziobie. Tak jak wspominał Paweł, ta łódź jest bardzo kompaktowa. Niczego jej nie brakuje, bo jeżeli mamy nawet potrzebę, to możemy się tutaj przespać w tej kabinie dziobowej, ale zawsze jest to dodatkowa wartość w takiej łodzi. Dzieci mogą na przykład się tam bawić podczas deszczu i na upartego można się tam również przespać lub przeczekać opady. Tutaj mamy oczywiście taką płytę, którą wkładamy tutaj w to miejsce i zabezpieczamy. Tutaj za pomocą tego mechanizmu możemy bardzo łatwo zamknąć wejście
do tej kabiny dziobowej. Kochani, jesteśmy tutaj na sandeku, który jest bardzo obszerny, bardzo wygodny. Dodatkowo mamy tutaj bakistę na olinowanie, relingi po obu stronach. Kochani, jestem w tej chwili na sandeku na dziobie, który jak widzicie jest bardzo obszerny. Jak na łódź o takiej wielkości, to mamy tutaj do dyspozycji naprawdę sporo miejsca. Mamy sandek, mamy kabinę dziobową, mamy kanapę, mamy obrotowy fotel sternika. Dodatkowo tutaj w przedniej części mamy otwieraną bakistę na olinowanie. Czego więcej trzeba za takie pieniądze? Kompaktowość, dostępność i cena tej łodzi zapewne przypadnie Wam bardzo do gustu. Jeśli jesteś motorwodniakiem, posiadaczem domków na wodzie na wynajem, hotelu, pensjonatu lub uwielbiasz wędkować, to zakup takiej niedrogiej łodzi jest doskonałym sposobem na dodatkowy zarobek. Łódź na wynajem nie dość, że zarobi na siebie i na Ciebie, dodatkowo sprawi Ci dużo frajdy i urozmaici sposób spędzania wolnego czasu z rodziną i ze znajomymi. Wejdź na stronę mboats.pl, przeglądnij wszystkie dostępne modele tej marki. Jeśli nie wiesz co wybrać, skontaktuj się z Pawłem na biuro@mboats.pl lub pod numerem telefonu 535 227 221. Jeśli podoba Ci się to, ile serca wkładam w każdy materiał przygotowany dla Ciebie, masz możliwość postawienia mi pysznej kawy, która da mi odpowiedniego kopa do nagrywania kolejnych kreatywnych filmów dla Ciebie. Link w opisie filmu. Buy Coffee. Dziękuję. Słuchajcie, moi drodzy, Paweł oprócz tej korowej działalności biznesowej związanej ze sprzedażą łodzi, które widzieliście na moim kanale, prowadzi również biznesy związane z ubezpieczaniem łodzi, prawda? Jakbyś mógł powiedzieć, jaką macie w tej chwili ofertę, jak się nazywa Wasza firma? Tak, nasza firma Maxima jest od 15 lat i tam w zasadzie ubezpieczamy wszystko i wszystkich, a z racji tej przygody z łodziami, jachtami, stworzyliśmy kilka ciekawych produktów dla jachtomaniaków. Między innymi ubezpieczenia łodzi motorowych. Teraz się tworzy produkt na nowe łodzie typowo. Mamy produkt na czartery, gdzie jest najlepsza cena na rynku, najlepsze warunki i nie mówię to jak człowiek, który próbuje zachęcić, po prostu to był research, który robiliśmy z armatorami, z klientami, wynikało to z potrzeby rynku, tego co ludzie powinni dostać i żeby jeszcze za to mało albo po prostu rozsądnie zapłacili, oraz nasza najnowsza aplikacja na ubezpieczenia kaucji na Mazurach. Wchodzimy na stronę na przykład dobrycharter.pl, jest kafelek pomarańczowy ubezpieczenie kaucji. Wchodzimy w 3 krokach, możemy sobie wybrać warianty za 500, 700 i 1000 zł. 500 podstawowy jakiś tam charter, za 700 to jest taka chyba półka, gdzie najczęściej ludzie kupują na jakieś futury, większe łódki. Chroni nas do 10 000 zł, czyli nawet przewyższa kaucję gotówkową. I nie mamy tam udziału własnego, mamy koszty rezygnacji w cenie polisy, więc wybieramy 700 zł kontra 7000. Wiadomo, 700 zapłacisz od razu, ale już się nie martwisz. Ale tu mówimy tylko o terenie Polski? Na razie mówimy o terenie Polski. Kaucje weszły w tym roku, a jeśli chodzi o takie łódki czarterowe, około 430 łodzi ubezpieczyłem w tym roku. Moi drodzy, jeżeli jesteście świadomymi żeglarzami albo jachtomaniakami, no to wiecie, że temat ubezpieczenia kaucji jest bardzo ważny dla Waszego portfela. Jachtów, po prostu jachtów, Waszych tak? jachtów. No bo to trzeba pamiętać, że tam jest bardzo dużo takich zagadkowych podpunktów. Czasami coś nie jest tak oczywiste, występują zasady proporcji. To jest taka pułapka, słuchajcie, gdzie klient ma na przykład jacht o wartości 200 000 złotych i mówi: ubezpieczę go na 100, bo jak do tych 100 coś się rozwali, to ja na pewno sobie naprawię. Ale były takie sytuacje, kiedy dochodziło do szkody i ubezpieczyciel złapał się, że jacht jest niedoubezpieczony. Co wtedy się dzieje? Występuje zasada proporcji i dostaniesz odszkodowanie wprost proporcjonalnie mniejsze do tego procentu, co Ty zaniżyłeś, czyli o połowę. I teraz odejmij sobie jeszcze udział własny w szkodzie i Ci zostaje całe nic. Trzeba mądrze i świadomie i dobrze ubezpieczać jacht. Kochani, tutaj zamieszczę Wam link do firmy ubezpieczeniowej Pawła i tak jak widzicie, macie do czynienia z najlepszą ofertą na rynku, także wchodźcie na tą stronę. Mamy wszystkie firmy, które ubezpieczają łodzie w ofercie, ale też tworzymy swoje produkty, które uzupełniają albo po prostu czasami nawet przewyższają te, co są. Czyli krótko mówiąc, znajdziemy całą gamę oferty ubezpieczeniowej na Waszym łodzie, portalu. a ciągle pracujemy nad czymś jeszcze. Kochani, wchodźcie na stronę z ubezpieczeniami Pawła i zadbajcie o bezpieczeństwo Waszych portfeli. Zapinajcie szelki i wyglądajcie na moim kanale kolejnych jachturów od mboats.